Mój tata jest już w Stanach od kilku tygodni i dzisiaj pokażę Wam, co go tutaj najbardziej zaskoczyło. A na końcu opowiem Wam o czymś, co zdziwiło go chyba najbardziej i wcale nie chodzi o Amerykę. Hejka wszystkim. Właśnie jesteśmy na spacerze, ja, mój tata i Kornelia. I tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tutaj jest takiego innego, jeśli chodzi o Polskę i co tutaj zdziwiło mojego tatę. Najpierwsza rzecz, jako że jesteśmy na spacerze, to chodzimy ulicą, bo nie ma tutaj chodników. Nie każde osiedle ma chodniki. To nie jest takie, że wszędzie są chodniki, więc no niestety trzeba często chodzić ulicami, po prostu drogą, obok samochodów. Więc tak to tutaj jest. Nieraz jest wąski chodniczek. Taki. Tak. Inna rzecz to przy domach są flagi amerykańskie. I to w zasadzie cały rok tak te flagi podobno wiszą. Tak, to prawda. U nas też mamy wywieszoną flagę amerykańską i polską. Mamy dwie flagi wywieszone. Przed domami tylko samochody stoją. W garażach w ogóle nie parkują, nie wiem czemu. Podobno tam jest ruchiciarnie trzymają w garażach. No, tak się zdarza, że po prostu potrzebują więcej miejsca, więc garaż to jest właśnie taka przechowywalnia, a samochody stoją właśnie o tak, przed domami po prostu. Jeszcze jedna rzecz, o której tata wspomniał, to że amerykańskie domy tak, nie mają ogrodzeń od przodu, ale za to już mają ogrodzenie tak od boku domu albo od tyłu. Więc to nie jest tak, że w ogóle nie ma żadnych płotów, bo są płoty. To jeszcze chciałam dopowiedzieć, że dzięki temu, że nie ma ogrodzeń tutaj, to normalnie kurierzy mogą dostarczyć paczki tak pod drzwi, nie muszą dzwonić, nie muszą otwierać niczego, po prostu wchodzą, zostawiają paczki pod drzwiami, więc to jest bardzo wygodne. U nas popularne paczkomaty Tak. wszędzie, a Tutaj nie. Kurier pod dom. Sobota, niedziela też rozwożą. Dostarcza. No fajnie, to jest akurat fajne. To jest wygoda. Tak. Jeszcze tak sobie idziemy i tata mówi właśnie coś o tych okiennicach w domach, przy oknach. I ja mówię mu, że przecież to nie jest prawdziwe, to nie zasłania się tych okiennic. To są tylko takie dla dekoracji, więc nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, ale tak, to jest tylko tak, żeby ładniej wyglądało. I rzecz najważniejsza, tutaj co tata zauważył, No, mało ludzi na ulicach. no Nie właśnie, chodzi. nikt nie chodzi na spacery, albo bardzo rzadko, a jeśli już chodzą, to z psami po prostu. A jak wychodzą, to od razu do samochodu. No tak, od razu. I dlatego też pamiętam, że jak tu przyjechałeś teraz pierwszy raz, to zauważyłeś, że ludzie zamiast chodzić w takich zimowych butach, bo jest śnieg, to wszyscy chodzą w jakichś adidaskach, jakichś takich butach sportowych i dla taty to był taki szok, że on Tak, przyjeżdżają znajomi w butach sportowych. tak, tak to jest. No No do bo, samochodu. no właśnie, od razu się idzie do samochodu, więc nie ma takiej potrzeby, żeby nosić takie ciężkie, Nawet w kościele widziałem zimowe ludzi buty. w adidasach. więc tak tu jest, tak normalnie. A nawet ludzie nie chodzą tak ciepło ubrani, no bo nie chodzą na spacery, nie chodzą tak, takie długie dystanse na dworze, więc po prostu nawet mają takie bluzy z kapturem i tyle. Mimo, że jest na przykład 0 stopni, czy tam -2. Ja mówię, jak było minus tam 10 w dzień, to oni tak chodzili. Amerykanie tak się nie ubierają zbyt ciepło. Jeszcze taka jedna rzecz, która zaskoczyła mojego tatę w Stanach, tak mi się wydaje, że to był największy szok, to, że tutaj nie ma takich osiedlowych sklepów. Bo Steven mi powiedział, że raz chciałeś kupić buraka, tak, bo coś tam ci brakowało do zupy i wyszedłeś z domu na pieszo, I nigdzie nie znalazłem. tak, i poszedł do jakiegoś sklepu, który sprzedawał jakieś tam losy na loterię pewnie bardziej niż No buraki. tak, ja to chcieli mi dać jakieś mrożone, O, ale to były tam groszek mrożony w puszce. okej, dobra. Takie warzywa. No więc, żeby tutaj kupić buraka, jednak trzeba mieć auto. Więc wrócił się do domu i autem musiał pojechać do sklepu.
Więc tak to tutaj jest i dlatego właśnie idziemy do supermarketu na zakupy. Tutaj rzecz, której mój tata nie może przeboleć w Stanach, czyli chleb amerykański. Jak widać, taki pakowany w taki plastik, taki bardziej tostowy chleb niż w sumie taki chleb jak polski. Taki bardzo miękki jest, nie? Taka gąbka. Teraz można znaleźć taki troszeczkę pełnoziarnisty, ale to chyba dziś. No trzeba, mają też takie piekarnie jakby w takich dużych sklepach, gdzie można kupić takie lepsze chleby, więc ja tak robię. No ale tak ogólnie większość Amerykanów raczej kupuje takie właśnie pakowane chleby tostowe. I dlatego mój tata, co robi w Stanach? Piecze chleb. Piecze właśnie chleb, taki na Z mąki zakwasie, polskiej. z mąki polskiej. Lepiej polskiej kupiony. Tak, więc pokażę wam na przebitce, jak wyglądają te chleby jego. Tutaj doszliśmy do amerykańskich płatków. To jest cała taka alejka, tak się ciągnie. Różne płatki. Zdrowsze i mniej zdrowsze. Cheerios. O, Reese's też są takie płatki. Reese's Puffs. O, Lucky Charms są bardzo popularne. I jeszcze były takie Fruit Loops, to się nazywa? No, o, tu są Fruit Loops. Też są bardzo popularne, tak dla dzieci. No więc dużo płatków. A jeszcze taka ciekawostka, to w Stanach, jak widzicie na przykład, że jest cena jakaś, to może się okazać, że przy kasie jednak zapłacicie więcej, ponieważ tutaj podatek od sprzedaży nie jest doliczany tutaj na półce, tylko dopiero przy kasie. Jeszcze inna rzecz, jeśli chodzi, co tutaj zdziwiło mojego taty. Dużo masła solonego. Tak, oni jedzą masło solone, co jest bardzo dobre. Ogólnie smakuje bardzo dobrze. No ale tak, trzeba uważać, że jak się bierze masło, to jest właśnie albo salted butter, albo unsalted butter. Czyli niesolone i solone. Niezłe mleko, co? To jest galon mleka. Ogromny. To jest taka jak normalnie jak głowa mojego taty. To takie jest to mleko. Tylko no, 4% tłuszczu. No tak, u nas się pełna. nie spotyka. O, naprawdę? No nie ma. No. 4% No i galon mleka kosztuje, no takiego full fat, to jest 4,39, więc to jest drożej niż benzyna. W Ameryce jest dużo takiej gotowej żywności. Wkłada się do mikrofalówki lub do piekarnika, no. I już masz obiad. Na śniadanie na przykład tu jest breakfast, czyli to jest cała taka masa rzeczy na śniadanie. To jest dla dzieci takie pancake'i, jakieś gofry, croissanty, takie już zrobione. Więc takie tutaj są rzeczy. Mój tata szuka majeranku, ale no niestety nie ma tutaj wszystkich rzeczy takich samych jak w Polsce, no więc ciężko znaleźć. Są przyprawy, które są tutaj popularne, są które nie, więc majeranek znalazł, taki znalazłeś, taki 5 mały. gram za $5. To naprawdę. Patrz, to może jest takie ciekawe. Tu jest taka marka wody, która się nazywa Poland Spring. I to jest bardzo popularne tutaj, taka woda. Poland Spring, czyli źródło Polski. Źródło Polski, tak. Zobaczcie na te pick-upy. Niektóre potrafią być naprawdę ogromne. No więc tak wyglądają zakupy w Stanach, a teraz jesteśmy w domu i będziemy robić coś nowego dla mojego taty, coś co się nazywa Shepherd's Pie. Tutaj dam takie zdjęcie, jak to ma wyglądać i dam też przebitki, jak nam to się udało zrobić. To będzie takie zderzenie kulturowe, coś nowego dla taty.
Bo moi rodzice raczej Ja polskie. lubię gotować, ale Moi rodzice raczej polskie jedzenie jedzą, prawda? no polskie, no co mam w Polsce robić. A my tutaj takie wymieszane. W sumie New Jersey to ma tyle tych kultur tutaj, że tutaj się wszystko je praktycznie. I mój tata jeszcze tak mówił o takich różnicach tutaj w Stanach. Wielka kuchnia. No, To najgorsze, że stopnie Fahrenheita. No to, tak, no są. to są wielkie wszędzie lodówki u każdego. No i No, wielka lodówka. A my jeszcze mamy taką starą lodówkę. No nie, bo to nie jest jakaś nowa, to jest stara Okej. lodówka. A mimo wszystko nadal ma wbudowaną tutaj wodę i jeszcze kostkarkę do lodu. Więc to jest w ogóle super, że taka stara lodówka, a takie funkcje ma. Więc no to jest fajne akurat w Stanach. A kuchenka no to jest na tyle większa, bo ma 4 palniki, ale jeszcze ten jeden jest na środku, taki 5. Chyba nie ma czegoś takiego, nie? W Polsce. Może, Niektórzy mają ale takie. standardowo to jest. Okej, jeszcze nam się coś przypomniało tutaj z domu. Co tata też trochę narzeka na to, że w domach w Stanach nie ma przedpokoju, bo jak się wchodzi, to jest normalnie. Jest normalnie już tutaj pokój dzienny. I drugie drzwi są szklane. Tak. Tak. Nie wiem, czy widać w kamerze. Ale no tak, nie wiem, jakoś tak tutaj taki jest standard, że są drzwi i później są takie szklane drzwi. No i Takie podwójne. I nawiew powietrza. W każdym O. A, że jest centralne ogrzewanie no, i klimatyzacja. no, w tym jednym, no, wszystko w jednym. No. Tak. Bo w Polsce mamy, chyba już kiedyś robiłam taki filmik o tym, w każdym razie w Polsce mamy kaloryfery, a tutaj właśnie mamy, kratki, albo w podłodze, albo tak na ścianie. I tutaj leci i ogrzewanie, i klimatyzacja. Zimą. Znaczy, Zimą ogrzewanie, latem klimatyzacja. Ale mi się wydaje, że taka rzecz, która najbardziej zaskoczyła mojego tatę, tak mi się wydaje, to jak Kornelia je. Tak, Co? pusty talerz. A było tyle, żeśmy nie pokazywali, ile by było więcej. Na Ona. początku. Ja myślę, że to jest dla ciebie szok, bo kiedyś to karmiło się dzieci głównie takie pire, takie papki, no nie? No tak, a teraz teraz- jest z nami. I na koniec obiadu Kornelia sobie pije wodę przez słomkę. Nie wiem, jak ona się nauczyła, ale jakoś się nauczyła sama chyba. Dobra woda? Kotek? Okej. Dobrze, to dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. I do następnego vloga. Bye!